Na wystawie w Żydowskim Instytucie Historycznym pokazujemy po raz pierwszy pełny cykl prac Mieczysława Wejmana, które powstały w 1944 roku i noszą tytuł Tańczący. Mieczysław Wejman mieszkał w Warszawie, tu jego autoportret z 1940 roku. Mieszkał w Warszawie podczas okupacji i gdzieś pomiędzy 1943 rokiem a wybuchem Powstania Warszawskiego w sytuacji trudnej, bo ukrywał się przed Gestapo, stworzył cykl szkiców, rysunków, a później na ich podstawie grafik, którym właśnie nadał taki tytuł, Tańczący. Wystawa Mieczysława Wejmana w Żydowskim Instytucie Historycznym będzie trwała do 13 października, więc bardzo serdecznie zapraszamy na wystawę. Wstęp jest bezpłatny, a ten cykl prac bardzo wyjątkowy. Tańczący 1944, nazwa dość zaskakująca jak na okoliczności, bo mówimy o czasie, którego klamrą z jednej strony jest wybuch powstania w getcie warszawskim, a z drugiej wybuch powstania warszawskiego w sierpniu 1944 roku. Wejman pracował w okolicach getta. Dokładnie adresy firmy, w której był magazynierem, to ulica Pawia i ulica Rymarska, dzisiejszy plac Bankowy. Pierwsza praca z cyklu Tańczący przedstawia osoby, które może nie tyle tańczą, co lecą, spadają. Przypomina nieco grafiki Goi, ale u Goi są to latające wiedźmy. Tutaj widzimy postaci kobiece i jedną męską, które zlatują jakby na rodzaj proscenium lub bruku. Jedna z nich sprawia wrażenie, jakby już nie żyła. Tego typu sceny oglądali w Warszawie zarówno Niemcy i inni likwidujący getto warszawskie podczas powstania w 1943 roku, ale również warszawiacy. I było to na ustach ludzi, którzy podawali sobie dalej dramatyczną scenę, w której osoby wyskakują z płonących domów po to, żeby roztrzaskać się na bruku, nie chcąc spłonąć wewnątrz. Na kolejnej grafice Wejmana widzimy inną scenę, która być może jest bliska tej pierwszej, mianowicie dwie kobiety, które spoglądają ku górze. Podnoszą również dłonie w takim ludzkim geście błagalnym, spoglądają ku górze, jakby szukały zbawienia, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny akcent, który Wejman wprowadzi do kilku grafik z tego cyklu. Mianowicie pojawiają się osoby, które patrzą, które spoglądają na tych bohaterów, na tych tańczących, na główne postaci tego dramatu. W tym przypadku jest to tłum jakby mężczyzn, nieprzychylnych, niechętnych, spoglądających z takimi dość zaciętymi, nieprzyjaznymi minami na te dwie kobiety. I skoro już mówimy o tym geście rozdzielenia na jednych i drugich, i również jeśli mówimy o spojrzeniach, które w pewien sposób definiują tę różnicę, no to spójrzmy na kolejną grafikę Mieczysława Wejmana, na której widać osobę rzeczywiście tańczącą, przecież nagą, o takich androgenicznych cechach, trudno powiedzieć, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, która tańczy wobec kogoś. Tym kimś jest para, dość teatralnie ubrana, z mężczyzną, który w taki niedbały sposób opiera się o mur, ma ręce w kieszeniach i jakby zastanawiał się, co ma zrobić, co ma począć z tą tańczącą osobą, która w bardzo taki wysiłkowy sposób, tak jak w tańcu klasycznym czy w balecie, przyjmuje taneczne pozy przed tą parą. I inna scena taneczna. 3 osoby tańczą, również w tle ściany czy muru. 2
przyjmują wdzięczne pozycje tańczących, mają jakby uśmiechy na twarzy, wychodzi. Trzecia nie tańczy, stoi bez ruchu, jakby przyłapana w kadrze. Te dwie pierwsze są jasne, ta trzecia jest ciemna, wycofana, jakby została przyłapana na nieumiejętności tańca, na nieumiejętności odegrania jakiejś roli, ewidentnie zastygła w przestrachu. A więc mamy różnego rodzaju spojrzenia. Tutaj to myśmy patrzyli na tę trójkę. Natomiast w kolejnej grafice Mieczysława Wejmana widzimy znowu grupę ludzi, która obserwuje osobę tańczącą. Ta tańcząca postać ma taki dość dziwny strój, który się powtarza na wielu z tych grafik i rysunków. Rodzaj tuniki albo giełzła, nocnej koszuli. Tylko że jedna z osób z tłumu uruchamia tego tańczącego. Nadaje jego tańcowi rytm, klaszcząc. W pewien sposób go wyklaskiwuje z grupy i można by powiedzieć, ta osoba tańczy tak, jak jej każą. Cykl tańczący jest wyjątkowym cyklem w polskiej kulturze plastycznej. Jednym z bardzo, bardzo nielicznych, które odnoszą się w sposób metaforyczny, artystyczny do doświadczenia okupacji i zagłady w Polsce czasu okupacji. To wyjątkowe świadectwo, które upamiętniło trudny, bardzo bolesny moment w historii Warszawy.